Cześć, dzisiaj porozmawiamy o filmie Robocop z 2014 roku. Jest to film, który cierpi przez swoją nazwę, ale zacznijmy od początku. Oryginalny Robocop, nakręcony w 1987 roku w reżyserii Paula Verhoevena, to nie tylko klasyk science fiction. To też brutalna satyra na społeczeństwo, media i megakorporacje. Film opowiada historię Alexa Murphy'ego, policjanta, który po brutalnej akcji zostaje zamieniony w maszynę do egzekwowania prawa. Władzę nad nim sprawuje megakorporacja Omnicorp. Istnieje on tylko po to, żeby wykonywać zadania. I przez 3/4 filmu on nie jest człowiekiem. To maszyna kierująca się dyrektywami. Idealny stróż prawa, posłusznie wykonujący rozkazy. She started over again. I can feel them. But I can't remember them. Oryginalny Robocop to krwawa jadka bez cenzury. Motyw poszukiwania wolnej woli jest zamaskowany w tym filmie. To typowy klasyk ze złotej ery science fiction lat 80. Tak jak Terminator, Obcy, Predator. Film, który ma swoje przesłanie, ale jest ono głęboko ukryte pod niesamowitą akcją. Wersja z 2014 roku zaczyna się bardzo podobnie. Mamy Murphy'ego, który prawie ginie na samym początku filmu. Omnicorp odbudowuje go jako cyborga, a on chce dowiedzieć się, kto stoi za atakiem na jego życie. Podobne? No pewnie, ale to tylko zarys. Dalej wszystko się zmienia. Nowy Robocop to nie jest film o maszynie, która odzyskuje człowieczeństwo. To film o człowieku, który zostaje zmuszony do życia w maszynie. Od samego początku to nadal Alex. Ma swoje emocje, wspomnienia, relacje. A nawet zostawili mu jedną rękę. Niby detal, ale symboliczny. Nadal może uścisnąć dłoń swojego syna, poczuć bliskość. W kontrakcie w oryginale nie zostało z niego nic poza skórą naciągniętą na metalowy szkielet. Nowy Robocop skupia się na człowieku, który stracił swoje ciało. I to, jak to wpływa na niego i jego rodzinę. To jest najciekawszy element filmu. To, w jaki sposób boi się tego, co z niego zostało. Jak odwleka pokazanie się swojej żonie. Jak bardzo jest zestresowany, kiedy po raz pierwszy ma wejść do swojego domu w pełnym rynsztunku cyborga. Te sceny są bardzo wartościowe dla kogoś, kto interesuje się psychologią. Chce robić sobie eksperyment mentalny. Co ja bym zrobił na jego miejscu? Jak ja bym się zachował, gdyby nie zostało ze mnie nic? Bałbym się pokazać swoim bliskim, jak oni by mnie przyjęli? Pod względem psychologicznym jest to idealny film do tego typu rozważań. Dodatkowo mamy postać doktora Nortona, który nie tylko zbudował Robocopa. Jest z nim w każdym najtrudniejszym momencie po przemianie. Ich pierwsze interakcje po wybudzeniu Murphy'ego to majstersztyk. Your body may have gone, but you're still here. To, że Norton ze wszystkich sił stara się zachować autonomię Alexa. Jak odpowiada na jego wszystkie pytania. W sposób, w jaki on podchodzi do człowieka, który stracił całe swoje ciało w wyniku wypadku i teraz jest odbudowany jako cyborg, to jest niesamowite. Naprawdę warto obejrzeć ten film dla tych kilku scen. To dobry film, żeby przeprowadzić sobie eksperyment myślowy. Jak ja bym się zachował w takiej sytuacji jak Alex? Jak ja bym się czuł, gdyby nic ze mnie nie zostało? Czego bym się bał? Co bym zrobił? Czy miałbym odwagę spojrzeć swojej partnerce w oczy? Czy nadal czułbym się pełnowartościowym człowiekiem? Pod tym względem film jest niesamowity. Postać doktora Nortona to największy plus filmu. Jest kompetentny, rozumie, co dzieje się w głowie Alexa, wie, jak mu pomóc. Dużo czasu poświęcono właśnie na relacje Nortona z Alexem oraz to, jak doktor delikatnie podchodzi do jego psychiki. Pomimo, że musi wykonywać cele korporacji, stara się nie zatracić człowieczeństwa Alexa. Stara się zrobić wszystko, żeby jak najwięcej z niego zostało. Jedną z ciekawszych scen jest moment, kiedy korporacja wybiera osobę do swojego eksperymentu. W jaki sposób oglądają ludzi po amputacjach lub nieuleczalnie chorych i
co jest ważne dla doktora Nortona, a co liczy się dla ludzi z korporacji. Ta scena też daje do myślenia, ponieważ może się wydawać, że bylibyśmy w stanie stać się cyborgiem, ale pogodzić się z utratą swojego ciała może tylko ktoś, dla kogo to była jedyna opcja. Tylko ktoś, dla kogo przemiana w cyborga była jedyną szansą na przeżycie, może się z tym pogodzić. Film świetnie pokazuje też, jak odczłowieczają Murphy'ego krok po kroku. W jednej ze scen Murphy ogląda nagranie z zamachu na swoje życie. System się zawiesza, jest to zbyt wiele emocji dla Alexa. Co robi Omnicorp? Nic. Muszą pokazać swoje dzieło i nie mogą zaczekać, aż Murphy pogodzi się z tym, co przed chwilą zobaczył. Jedyny sposób, żeby poradzić sobie z emocjami, które opanowały Murphy'ego, to zapętlić nagranie w nieskończoność. Aż do momentu, aż Alex przestanie na to reagować. W ten sposób właśnie zabija się duszę. Ale Murphy walczy. Jego umysł, jego świadomość przebijają się przez algorytmy. Nawet jeśli system mówi nie, on mówi tak. I w ostatecznym starciu człowiek wygrywa z maszyną. To nie jest Robocop, jakiego pamiętasz z dzieciństwa. Nie ma satyry, nie ma przemocy klasy R, nie ma reklam z laserami i żartami o korpoświadku. Ale w zamian jest coś innego. Film o tożsamości, o psychologii, o ciele i duszy. O tym, co nas definiuje jako ludzi i co tracimy, gdy oddamy to technologii. Dla mnie ten film to solidne 7/10. Jest dużo niedociągnięć, wiele rzeczy można było zrobić lepiej, ale film ma duszę, dosłownie. I naprawdę warto go obejrzeć, zapominając na chwilę, że to remake, bo jako zwykły film broni się znacznie lepiej, niż mówią recenzje. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę, możesz zasubskrybować. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Co ona gada za głupoty? Wiadomo, że oryginał lepszy. Padam stąd.